Hi guys! If you're learning Polish, this video might change the way you learn. You will see a real 15 minutes conversation with my Brazilian friend Eliseu, who's also an advanced Polish learner. No filters, no scripts, just real Polish. And you will see how I correct him naturally, without killing the flow or turning it into a boring grammar class. So, Kochani, let's go. jesteśmy już w restauracji. Jest ze mną mój ziomek Eliseu. Siema Eliseu. Eliseu, co tutaj mamy? Co będziemy jeść? Mamy to pide. W Polsce oni mówią, że to jest turecka pizza. To jest, Turecka podobne. pizza. I Tak. co to za pizza? Jaki To- to jest smak? To jest wegańskie rośliny kurczak, albo jak ludzie mówią w Polsce kurczak, Kurczę. z wegańskim serem też. I tak. I to tyle. Smacznego. Smacznego. By the way, on my Patreon, you can also download a worksheet for this episode. Full transcript, key vocabulary, useful expressions, link in the description. Kurczak, czyli wegański kurczak. Tak jak mówiłem, Eliseu jest weganinem. Tak. Kamil jeszcze nie. Ja nigdy nie. To się je jak pizzę? Myślę, że tak. Okej. No co, na pół, nie? Tak se zjemy. Okej. Który wolisz? Wszystko jedno. Dobra. Ale ja pizzę zawsze jem rękami, nie wiem jak ty. Ja też. Ale nie wiem, czy to możliwe tutaj. Czemu w ogóle jest jakaś brazylijska restauracja? Dobra, w Warszawie? Jest w Mieszadło. W Mieszadłe? Nie wiem, jak powiedzieć. Mieszadło? Po prostu jest mieszadło? A tak, to w Mieszadło to nie jest w Warszawie, ale to po Warszawie, tak? Pod Warszawą? Pod Warszawą, tak. No i jakie są takie tradycyjne brazylijskie dania? Są na przykład feijoada. Wiesz, co to jest? Tak, najpopularniejsze. Kojarzę to Danie. słowo feijoada maluka? Coś takiego? Może być tak po prostu nazwa. Feijoada. Feijoada, to po prostu feijoada. I co to jest? Czarne fasole z wieprzowiną. No. Wieprzowinu to pork, tak? Wieprzowina, ze Tak. szpini. Tak. No. I jemy z ryżem, jak powiedzieć, kale? 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 Nie wiem co to jest kale. Ja wiedziałem dzisiaj w supermarkecie, ale nie pamiętam. To było coś takie zielenie. I tak. I jemy też z mąkiem z manioku. Tak, z manioku. Okej. Czyli ty tego nie jesz, bo to jest z wieprzowiną, tak? Tak. Czy jest też jakaś wersja wegańska, wegetariańska? Oni robią tam po prostu tak zupa z fasoli No. i ja jem tam. Ale też są naleśniki z tapioki, No. które ja bardzo lubię. Ale moja dziewczyna po prostu je często mięso tam, bo ona bardzo lubi brazylijskie mięso. I polecam. No ja właśnie też bym chciał skosztować, bo ja nigdy nie byłem stary. A tak jak uczę się brazylijskiego, czy coś, no portugalskiego powiedzmy, w Brazylii, nie? To fajnie jest coś kosztować, nie? Jakieś takie regionalne dania. W lotnisku ja po prostu zjadłem z ziemniakiem. Co z ziemniakiem? Taka pizza. To była taka pizza z ziemniakiem i po prostu z przyprawy. No, z przyprawami. Tak, podobne do papryki. Ale na lotnisku? Na lotnisku. Na lotnisku, w Warszawie. Nie, w Stambule. A, w Stambule. Co, byłeś na wakacjach w Turcji, czy jakąś miałeś przesiadkę tylko? Tak, bo jest taniej lecieć do Brazylii. Z przesiadką. Tak, ale w Stambule. Okej. To trochę nie po drodze, bo najpierw tam lecisz, a potem... Jest taniej, ale nasz podróż potrzebowaliśmy dni. Czy co? Dni? Ale potrzebowaliśmy co, dnia? Jednego dnia? Tak. Na co? 24 godzin. 24 godziny. Godziny, tak.
I ile czasu się, no bo ogólnie 24 na całą podróż, ale jakby ze Stambułu do Rio, tak? Do Rio de Janeiro? São Paulo. Do São Paulo ile się leci? Myślę, że 60? 60, 16. 16 godzin. 60 chyba się nie da samolotem lecieć. Tak. Dystansowana. Nie, bardzo dobra, bardzo dobra. Jak się nazywa ta pizza? Jeszcze raz. Pide. 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 Turecka pizza. A lubisz polskie jedzenie? Tak. Co z polskiego lubisz w ogóle? Mój ulubiony jest placki ziemniaczane, ale nie na słodko. Nie z cukrem, ale ze śmietaną. Albo, co podoba mi się, lubię... Próbowałem na żurek, wersja wegańska. Fajnie, jest bardzo salony, mogę tak powiedzieć? Słony? Słone. Bardzo lubię barszcz z orzeszkami, ale dawno nie zjadłem, dawno nie jadłem, bo próbowałem, kiedy miałem dziewczynę z Polski. I to wydaje mi się, że to nie jest danie, które ludzie jedzą tak codziennie, no? Tak, No nie, to na święta, nie? Tak. Na święta. No. Teraz będę musiał to wyciąć, żeby Masza tego nie widziała. Dokładnie. Masza, nie oglądaj tego. Prawdopodobnie nie. I bardzo lubię polskie słodycze. Tak, sernik, wuzetka. Wuzetką znasz? No, sam. A lubisz sernik z rodzynkami, czy bez? Nie, bez. Ja nie wiem, dlaczego ludzie dają rodzynki do sernika. też nie. Jak na przykład jak jabłko w sałatce. No, Też nie pamiętam, nie rozumiem. no, to sałatka z jabłkiem. Zapomniałem, że coś takiego istnieje, ale faktycznie. Kiedyś w przedszkolu u mnie zawsze to dawali, sałatkę z jabłkiem. Ty chodziłeś do przedszkola? W Brazylii jest przedszkole? Przedszkola? Jest. Jak masz na przykład w Polsce, jak masz, no to jest przedszkole, tak? Czyli przed szkołą, before school, like kindergarten po angielsku. Jak masz 3 lata, będziesz do przedszkola. Też chodziłeś do przedszkola? Tak, ale w Brazylii jest nasz system szkoły, tak jak powiedzieć, obrazowanie. To się nazywa system szkolnictwa. Szkolnictwa. System szkolnictwa jest trochę inny, bo nie mamy na przykład liceum i przedszkołę? No, to jest tak przedszkole Mhm. w Polsce, potem jest szkoła podstawowa, Aha. teraz ona trwa 8 lat i potem jest liceum, nie? Tak. Bo w Brazylii często jest zawsze w jednej szkole. I całe życie w jednej szkole. Mhm. No to ile lat się ma, jak się tam idzie pierwszy raz do tej szkoły? Ja miałem 3. 3 lata, no to tak samo jak w Polsce. Ale byłem tam w tym samej szkole do 15. Do 15 lat. Do 15 roku życia i co potem? Potem ja przeprowadziłem się do innych miasta, bo ja grałem koszykówkę. Koszykówce? Koszykówkę. Koszykówkę? To basketball, tak? No, Nie, tak. koszykówkę. I dlatego, ale ja mógłbym być tam do liceum i potem A to do którego roku życia się uczy w Brazylii? do 17 albo 18, to Do zależy. 17? Tak. To szybko, nie? W sensie w Polsce to trwa dłużej. W Polsce chodzisz do 19 albo nawet do 20 roku życia do szkoły. A dopiero potem idziesz jeszcze na studia. Nie, w Brazylii szybciej. Szybciej, no. To ciekawe. Ja na przykład chodziłem do technikum, nie? Bo masz albo liceum, albo technikum. A ja chodziłem do technikum i dopiero jak miałem 20 lat, to skończyłem technikum. Ja? Dopiero potem szedłem na studia. I pomagało ci na studiu? Nie. Techniką?
Ale było fajnie. Pachnienką, zajebiście było. I mega jest ta pizza swoją drogą. Muszę tu kiedyś z Weroniką przyjść, ona mega lubi pizzę. Jak podobało Ci się roślinny kurczak? My mówimy jak smakuje ci, smakować, nie? okej. No, smakuje. Nawet no, smakuje jest okej, nie? Podobne, nie? Jest okej. Ten ser, nie? Chyba jest tutaj taki ciekawy. Też. Jest podobny, ale to no jest to samo. Nie jest tak podobne do prawdziwe. Ale ser jest prawdziwy, czy to jest też jakiś inny ser? No, to nie, to wegański ser. Serio? Serio? A co to znaczy wegański Z ser? orzechami. No ale to z czego jest zrobiony taki ser? Z orzechami. Z orzechów? No z orzechów, ale nie ma w nim mleka ani? Nie. Serio? Serio? Okej. Czyli ty w ogóle nie jesz mięsa, ale nie jesz też w ogóle mleka, nie jesz nic takiego. Dokładnie. Wow. Wiecie, podziwiam cię, bo stary. A... Chyba jest trudno znaleźć, nie? Te wszystkie produkty wegańskie i to gotować. Nie w Warszawie. W Warszawie No dobra, ale chodzi mi nie w restauracji, tak, ale w jakiejś, wiesz, tak normalnie, wiesz, nie chodzisz codziennie do restauracji, nie? nie, ale możesz wszystko kupić w sklepie w Polsce, no. Tak? Tak. Nie, bo właśnie zajebisty jest ten ser. Tak, no, w Polsce możesz wszystko znaleźć. Bo na przykład kurczak to jest po prostu polskie markę. Możesz zamówić online albo kupić w Carrefourze na przykład. Bardzo dobry. Tak, tak, super, dzięki. Może pani zobaczyć, że jesteśmy influencerami i za darmo nam poda. To. Za Instastory. Już słyszałem, że czasem ludzie mówią mówią po obcokrajowsku, mówią w innych językach i zostają coś za darmo, tylko po prostu, że mówili w innych językach. Serio? Tak, ja słyszałem, że na przykład w Turcji to... Ale w Polsce też? Nigdy nie słyszałem o tym. Jest, dlatego się Ale na zdziwiłem. przykład raz ja byłem w samolocie No. i pomagałem dziewczynom z Ukrainy. Ona mnie mówiła bardzo dobrze po włosku, no, ja pomagałem jej i ja mówiłem po ukraińsku wtedy. I ona była tak zaskoczona, że ona dała mi czekoladę z Szwajcarii, bo ona mieszkała w Szwajcarii. Ale to, że jej pomogłeś, nie? A nie tak, że wiesz, ktoś do restauracji słyszy kogoś, że ktoś mówi... Nie, ale tak, ale po prostu, że mówiłem po ukraińsku. No. Tak. Myślę, że Polacy mają double standard, jeśli chodzi o Podwójnie standardy? podwójne standardy, o języku polskim, na przykład jeśli chodzi o Białorusinów i Ukraińców i innych obcokrajowców. W sensie, że wydaje mi się, że Polacy myślą, że dla Białorusinów, dla Ukraińców, To nie jest dla nich żaden wysiłek, żeby się nauczyć polskiego, więc nie doceniają tego. No. ale jeśli ja mówię po polsku, to zajebiście. O, jak ładnie mówisz po polsku. No, tak. Bo jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że Ukraińcy mówią po polsku i to nie jest nic specjalnego dla nas, nie? To jest jakby normalne. Tak. Tak. No.